Z przypadkami to jest trochę tak jak z dobrym filmem grozy. Na początku jest spokojnie. Świeci słońce, ptaki śpiewają i nic nie zapowiada katastrofy. Nasz pierwszy bohater biernik. Używany w zdaniu. Oglądam film, piję wino, jem czekoladę. Gdyby nie ten rodzaj żeński, to nikt by się nawet nie zorientował, że mamy tam jakieś przypadki. Narzędnik? Łatwizna. 2 końcówki w liczbie pojedynczej, 1 w mnogiej, praktycznie 0 wyjątków. I wtedy pojawia się on, miejscownik. I czarne chmury pojawiają się na niebie. W głowach większości studentów pojawia się pytanie, dlaczego, po co? Przecież było tak pięknie. Ja nazywam się Magda Szczepaniak i dzisiaj będę przeganiać chmury. A tak naprawdę wytłumaczę Ci, o co chodzi w tym miejscowniku. Zapraszam. Jeśli dopiero zaczynasz uczyć się polskiego i nie wiesz, co to są przypadki, to nie martw się. W opisie do tej lekcji pod filmem znajdziesz link. Możesz tam wypełnić formularz i zapisać się na listę zainteresowanych moim nowym kursem właśnie o przypadkach. Jak tylko kurs będzie gotowy, dostaniesz ode mnie wiadomość. Nasza dzisiejsza lekcja będzie o miejscowniku, który nie należy do najłatwiejszych przypadków, ale koniecznie oglądaj ten odcinek do końca, bowiem powiem Ci, jak możesz ćwiczyć ten przypadek ze swoim partnerem lub partnerką. Zaczynamy. Pierwsze pytanie, które może się teraz pojawić, brzmi: OK, Magda, to dlaczego ten przypadek jest trudniejszy niż biernik lub narzędnik? No właśnie, dlaczego? Zacznijmy zatem od przykładu. Bardzo proste zdanie z użyciem miejscownika. Kwiaty są w donicy, na podłodze, w kuchni. W dzisiejszej lekcji tematem jest miejscownik w domu, także ograniczymy się do 2 sytuacji, kiedy rzeczownik w miejscowniku występuje po 2 przyimkach: na i wy. I to jest najłatwiejsza rzecz z miejscownikiem, który rozpoznamy właśnie po tym, że zawsze występuje po przyimkach. Na przykład na, wy, o, przy, po. Skoro wiemy, że w tym zdaniu mamy 3 rzeczowniki w formie miejscownika, to przypatrzmy się końcówkom. Nasze kwiaty są w kuchni, na podłodze, w donicy. Gdzie jest problem? Po pierwsze, mamy do czynienia z zupełnie innymi końcówkami i nie byłby to może problem, gdyby nie to, że zarówno kuchnia, jak i podłoga i donica są tego samego rodzaju. Nie wiem, czy rozpoznajesz, ale jest tutaj charakterystyczna końcówka a, która wskazuje nam rodzaj żeński. A mimo to w miejscowniku rodzaj żeński ma różne końcówki. Dodatkowo zamiast g w wyrazie podłoga w miejscowniku pojawia się dzy w podłodze. Tak, to skoro wiemy, że to nie jest takie proste, pozwólcie, że wytłumaczę Wam to w taki sposób, abyście pod koniec lekcji nie mieli wątpliwości. Nawet jeśli nie zapamiętacie wszystkiego, najważniejsze, żebyście zrozumieli. Pokażę Wam też kilka ćwiczeń na lepsze zapamiętywanie. Aby utworzyć formę miejscownika, potrzebujemy oczywiście zmienić końcówki. Jak widzicie, tych końcówek jest kilka w liczbie pojedynczej.
Dobra wiadomość jest taka, że w liczbie mnogiej mamy tylko jedną końcówkę dla wszystkich rodzajów i jest to końcówka ach, poza kilkoma wyjątkami. Pokażę Wam teraz kilka grup wyrazów i jak utworzyć formę miejscownika. Dzisiaj wyjątkowo zaczniemy od rodzaju żeńskiego i od kuchni, bowiem najpowszechniejsza i największa grupa wyrazów ma charakterystyczną końcówkę K. Na tym zdjęciu nawet rozpoznacie i możecie wskazać kilka wyrazów jak lodówka, zamrażarka, zmywarka, kuchenka, szafka, półka. Dodatkowo na pewno jest jeszcze tutaj miska, szklanka, pralka, łazienka. Do tej grupy również zaliczamy wyraz podłoga. Aby utworzyć formę miejscownika, musimy zastąpić końcówkę K końcówką C lub, jak w wyrazie podłoga, ga końcówką dze. Dlatego poprawne formy to w mikrofalówce, w lodówce, w łazience, w szafce i na podłodze. Druga grupa wyrazów to miejscownik z końcówką e, ale z dodatkowym zmiękczeniem, czyli ie. Do tej grupy należą takie wyrazy jak sofa, szafa, wanna, gdzie końcówkę a zastępujemy końcówką ie. Dlatego poprawne formy to na sofie, w szafie, w wannie. Trzecia grupa to rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które w miejscowniku będą mieć końcówkę i. Do tej grupy należą takie wyrazy jak kuchnia, sypialnia, jadalnia. Dlatego poprawne formy będą w kuchni, w sypialni, w jadalni. Ostatnia grupa dla rodzaju żeńskiego nie jest aż tak popularna. Należą do niej na przykład donica, piwnica, gdzie przed a znajduje się cy, ale może też znajdować się dzy, trzy, szy lub ży. Wtedy końcówką jest samogłoska y. Dlatego poprawne formy to w piwnicy i w donicy. Teraz dobra wiadomość. Rodzaj męski i nijaki mają mniej końcówek, a zasady są identyczne jak dla rodzaju żeńskiego. Pokażę Ci, jak to działa. Pierwsza końcówka to ie, która występuje po spółgłoskach by, py, my, ny, wy, fy, sy, z. Aby utworzyć formę miejscownika, wystarczy do podstawowego wyrazu dodać tę końcówkę ie. Dlatego mówimy w salonie, na dywanie, na oknie. Końcówka miejscownika e być może wprowadza trochę zamieszania, bo dodatkowo mamy tutaj alternację. Wymianie podlegają całe grupy. W wyrazie stół ły zamienia się na le, dlatego mówimy na stole. Blat na blacie. Ogród w ogrodzie. Krzesło na krześle. Biuro w biurze. Dużym ułatwieniem byłoby powiedzenie, że pozostałe wyrazy mają końcówkę u. Końcówka u przychodzi tutaj bardzo automatycznie i brzmi naturalnie, dużo naturalniej niż pozostałe końcówki. Dach na dachu. Kosz w koszu. Gdybym zamiast u użyła jakiejś innej z poprzednich końcówek, na przykład e lub ie, nie brzmiałoby to tak dobrze. Dachę lub dachie. Koszu, kosie, kosze. Nie. To u przychodzi bardzo naturalnie. Na dachu, w koszu, na talerzu, w garażu, w pokoju, na materacu, na kocu, w fotelu, na łóżku,
na biurku. Oczywiście mamy jeden wyjątek i to nasz tytułowy, bo mówimy w domu. Jak zacząć uczyć się, jak ćwiczyć, żeby to wszystko zapamiętać i używać poprawnie? Jeśli uczysz się polskiego z partnerem lub z partnerką, możecie wykonywać bardzo proste ćwiczenie poprzez pytania i odpowiedzi. Na przykład, gdzie jest mój telefon? Odpowiedź może być w kuchni, na stole. Gdzie są moje okulary? W aucie, w garażu. Czy widziałeś moje klucze? Tak, są w szafce. Dodatkowo w darmowych materiałach, które są na naszej stronie Polish for Couples, znajdziesz taki PDF, który przygotowałam dla Was. Jest to zdjęcie domu, które możesz wydrukować i dzięki któremu możesz uczyć się form miejscownika, na przykład poprzez dopisywanie swoich przykładów. Wszystkie linki, o których wspominałam dzisiaj, znajdziesz w opisie pod tym filmem. Jeśli lubisz moje lekcje i chcesz dodać mi trochę wsparcia, proszę zostaw komentarz, polubienie lub najlepiej zasubskrybuj mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia za 2 tygodnie.